Witam serdecznie na kanale. Dziś ponownie gościmy Jacquelinę, osobę, która przeżyła śmierć kliniczną, osobę, która miała bardzo dużo, szereg różnych doświadczeń związanych z mediumizmem, z jasnowidzeniem, osobę, która doświadcza również OB, różnych stanów innych świadomości, kontaktów z duchami. Bardzo osobę, która jest rozwinięta w ogóle w dziedzinie parapsychologii, można powiedzieć, takiego paranormalium szeroko, no tak ujętego. Dziś będziemy rozmawiać na temat kolejnych doświadczeń związanych ze śmiercią kliniczną Jacqueline, ponieważ temat jest dosyć rozległy i jak dotąd go jeszcze nie wyczerpaliśmy. Przywitamy się może. Jacqueline, witaj serdecznie. Cieszę się, że Cię znowu widzę na kanale. Witaj serdecznie, Rafale. No tak, ostatni raz widzieliśmy się zimą w Tak. grudniu, a teraz mamy już wiosnę. U mnie za oknem naprawdę piękna pogoda, dodaje wiele optymizmu. I tak naprawdę bardzo się zawsze zastanawiam nad tym, jak pięknie natura potrafi odżyć, jak to wszystko teraz wyrasta nagle z ziemi, ile energii potrzebuje ziemia, żeby to wszystko się zazieleniło Mhm. i tak naprawdę przypomina mi to troszeczkę nasze życie, że czasami wchodzimy w taki czas letargu, depresji, coś nas przygniata, jest ciemno, a nagle pojawia się to światło, ta energia, która potrafi odmienić całkiem życie, tak jak teraz wiosna odmienia świat, prawda? Mhm, dokładnie. Także Wystarczy czasem tylko kilka promieni słońca i już człowiek inaczej reaguje, odczuwa. Jednak jesteśmy trochę związani z tym ciałem, które też jest częścią tej natury, więc no po prostu rezonujemy z tą ziemią i z tymi zmianami pogodowymi. Em, Już miałem Cię zapytać o to ostatnim razem, ale za Twoimi plecami widzimy jakiś obraz. Jest bardzo specyficzny, charakterystyczny. Czy on ma jakąś historię, taką duchową? tak, typowo duchową historię. Kiedyś robiąc gdzieś tam zakupy, zauważyłam ten obraz i momentalnie dostałam taką jakąś wizję, przesłanie, że nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ale na Tak. środku jest takie jasne kółeczko i to jasne kółeczko ma szereg promieni w koło. I te promienie, które są w koło, mają takie znaczenie dla mnie, że my mamy na początku zmienić siebie, zamieniać siebie w światło, każdym naszym, my, każdą naszą myślą, każdym naszym uczynkiem, każdym rozwojem świadomości, podnoszeniem naszej świadomości ogólnie, bo cały czas chodzi mi o tą świadomość. Jeżeli my nawet siedząc gdzieś tam spokojnie, ale rozwijając naszą świadomość, możemy zmieniać dookoła naszych bliskich, naszych znajomych, a nawet świat. I tutaj właśnie jest pokazane, że w koło jest troszeczkę ciemno, ale w środku jest ta jasna przestrzeń, w której powinniśmy właśnie pozostać i cały czas nie myśleć o tym, że świat powinien się zmienić, tylko jeżeli my się będziemy zmieniali, to zmieni się też świat. Mhm. Takie Tak. przesłanie ma ten Bardzo obraz mądre dla mnie. przesłanie, myślę, że takie też bieżące odnośnie tego, co się dzieje teraz na Ziemi i tak dalej. Zawsze każdą zmianę powinniśmy zacząć od nas samych. To jest oczywistość oczywistości, prawda absolutna. Jednak tak trudna do przyjęcia przez wielu ludzi, którzy uważają, że są bardzo nieszczęśliwi nie ze swojego powodu, tylko przez to wszystko, co ich otacza, prawda? Chociaż no, nie mogę też tak generalizować. Każdy żyje i ma doświadczenia adekwatne do swoich potrzeb, choć czasem wydaje nam się, że absolutnie nie zgadzamy się z tym, nie, to nie są moje doświadczenia, ktoś mnie do tego zmusza. Jednak gdzieś ta prawda, ponad prawdy mówi nam, że jednak jest tak, jak powinno być. Kwestia akceptacji i Tak. płynięcia z prądem, że tak powiem, korzystając z wolnej woli. Ona może nam ewentualnie pomóc skorygować troszeczkę te nasze doświadczenia, wyprowadzić nas w stronę tego światła, nawet jeżeli jesteśmy gdzieś naprawdę na samym dnie tego ludzkiego, mm,
Ja chciałem użyć jakiegoś brzydkiego określenia, bo czasem tak, żadne inne słowo jakby nie jest w stanie scharakteryzować tego, co się dzieje czasem na Ziemi, Łez ale tak. padoła czasami Tak, mówią. padoł łez, tak. Dobrze, przejdźmy może tym takim humorystycznym akcentem w dosyć poważną sprawę, jaką jest twoje doświadczenie śmierci klinicznej. Wiem, że wspominałaś o tym, że twoje podróże w trakcie tej jednej śmierci klinicznej pokazały ci szereg różnych obszarów, przyszłość ewentualną Ziemi, prawda, tego, co może się stać. Więc jest tego naprawdę ogrom, tych informacji, które z tego wynikły. Ale też mówiłaś o czymś, co określiłaś jako mapa wszechświata, czy coś, co pomaga nam w życiowym, jakby takim postrzeganiu i kierowaniu się, coś jak nawigacja na morzu, prawda, jak gwiazdy, które wskazują kierunek, mapa życia. Wszechświat. Jak to można rozumieć? Jak to doświadczenie? Jak to było ci pokazane? O co chodzi tutaj z tym poruszaniem się We na mapie wszechświecie. życia? Tak, we wszechświecie. Bo tak naprawdę, jeżeli ktoś oglądał pierwszą część, opowiadałam już o szeregu moich doświadczeń podczas śmierci klinicznej, ale nie da się tego opisać od razu. Tego było naprawdę u mnie bardzo dużo i dlatego podzieliłam to. Dzisiaj ciąg dalszy. Powiem, że wygląda to czasami, bo pamiętam jedno z pytań naszych oglądających, że ktoś mówił, że oglądał inną relację i nikt nie mówił o takim czymś jak ja. A chcę powiedzieć, że każdy przeżywa tą śmierć kliniczną na swój sposób, każdy doświadcza wszystkich rzeczy inaczej, tak? U mnie wyglądało to właśnie tak i ja się dzielę moim osobistym doświadczeniem. Nie każdy musi się z tym zgodzić, oczywiście, ale dla mnie najważniejsze jest to, że takie doświadczenie spotkało tysiące ludzi. Że wyobraźcie sobie, że tysiące ludzi opowiada pewne rzeczy z tej śmierci klinicznej, które mają wspólny mianownik. Że jednak, tak jak i ja, zobaczyłam swoje ciało, byłam poza moim fizycznym ciałem, ale nadal mogłam widzieć, nadal mogłam słyszeć, nadal mogłam się komunikować. Nie słowami ziemskimi, ale telepatycznymi, ale mogłam się komunikować. Czyli wynika z tego, że te nasze oczy i te nasze zmysły mają gdzie indziej swój początek, tak? Jeżeli nie mamy tutaj ciała fizycznego, a możemy nadal to widzieć i to naprawdę o wiele, wiele lepiej, bo moje widzenie mogłabym tam porównać do takich lornetek, bo mogłam wszystko gdzieś tam widzieć o wiele w szerszej perspektywie i o wiele dokładniej. I czasami nawet dwa, trzy miejsca jednocześnie, także jest to na o wiele wyższym poziomie. Te zmysły są tam na o wiele wyższym poziomie i też wiele ludzi mówi o tym, że słyszy o wiele więcej dźwięków, są tam lepsze barwy, kolory i tak dalej. Także tak to wygląda z tamtej strony. I jeżeli potwierdza to naprawdę tysiące ludzi, to znaczy, że tak jest. Niestety nie wszystkim jest to dane w tym momencie przeżyć, ale jeżeli ktoś może się tym podzielić, to zmusza to do takiej refleksji i być może to stanie się takim motywem, że ktoś będzie mógł pomyśleć o tamtym świecie jako swoim domu też. Chciałam właśnie teraz o to, co pytałeś, o tej mapie wszechświata, o kolejnym doświadczeniu, które tam Tak, tak. zostało mi Mhm. pokazane. Więc ta mapa wszechświata wygląda zupełnie tak, jak mapa tutaj naszej Ziemi. Mamy tutaj kontynenty, oceany i kiedy poruszamy się między tymi kontynentami i nawet ja jadąc do pobliskiego miasta, teraz w tych czasach wbijam sobie nawigację. Kiedyś poruszaliśmy się za pomocą mapy, a teraz nawigacja stała się tak popularna, że używamy wszędzie i nie trzeba już denerwować się na którym skrzyżowaniu skręcić, tylko po prostu jedziemy, to ja podczas tych moich podróży z moim
pod kierownictwem mojego przewodnika, bo ja nie wiedziałam, jak się tam poruszać, ale zauważyłam, że ten przewodnik doskonale wie, jak się poruszać i widziałam, że coś specyficznego robi w tym momencie, kiedy przemieszczaliśmy się. Zapytałam o to też, oczywiście telepatycznie, ale zaciekawiło mnie, jak można się poruszać we wszechświecie, jak wygląda wszechświat, jak wygląda ta mapa wszechświata. I okazuje się, że tam jest taka sama nawigacja, jak tutaj na Ziemi, że żeby przedostać się do innego obszaru, tam jest wbijana, czy po prostu wysyłana nawigacja, która składa się, przypominało to wzór matematyczny składający się z bardzo, bardzo wielu cyfr. Z bardzo wielu cyfr. Żeby przedostać się do jakiegoś sektora we wszechświecie, to on pobierał ten wzór matematyczny i w ten sposób przedostawaliśmy się do jakiegoś tam miejsca. Tak jak już kiedyś wspomniałam, że przedostaliśmy się y, do innej galaktyki, gdzie zobaczyłam życie na innej planecie. Mhm. I, Tak. i to, i to było w bardzo odległej perspektywie, także w bardzo odległym miejscu, dlatego on wbił tą nawigację. Byłam też w miejscu, gdzie praktycznie moim ciałem, nawet tym najlepszym ciałem, nie mogłam już dalej się poruszać. To była już granica możliwości przekroczenia, przekroczenia tych granic, gdzie moja częstotliwość nie mogła już tam dalej, przejść. No i tam dostaliśmy się też w ten sposób. I ja pytałam, jak wygląda ta mapa wszechświata, gdzie my jesteśmy, jeżeli tam była ta jasność, jeżeli tam były inne galaktyki, czy mógłby mi to pokazać? No i zobaczyłam tak zupełnie jak naszą mapę świata mniej więcej. Oczywiście powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak wielki jest wszechświat. Tego nie wiem. I jak wielki jest ten bezkres, bo tego nie widziałam, ale widziałam dość sporą część. I to wyglądało w ten sposób, że są takie miejsca, gdzie jest jasność, są takie miejsca, gdzie było ciemniej. Nie wiem, czy to były te czarne dziury albo jakieś inne miejsca, ale było ciemno. I zobaczyłam też obszar, w którym my się znajdujemy. W obszarze, w którym my się znajdujemy, są bardzo niskie wibracje, słuchajcie. I on powiedział, że to jest obszar, który no, nie ma najlepszej nazwy. Było coś związane z czymś demonicznym albo satania, coś na tej zasadzie. Mhm. Jesteśmy w takim obszarze tutaj. Niestety ten świat, ten obszar, w którym my tutaj jesteśmy, oczywiście to wynikało też z moich pytań, jest takim miejscem, z którego powinniśmy się wydostać. Dlatego cały czas każdy, właściwie każda religia i każdy człowiek oświecony mówi, że musimy sobie przypomnieć, kim jesteśmy. Jeżeli przypomnimy sobie, kim jesteśmy, to wtedy wydostaniemy się z tego trudnego tutaj obszaru, gdzie jest tyle cierpienia, wojen i innych rzeczy i pójdziemy do tej jasności, bo zmieni się nasza częstotliwość. Także tak to właśnie wygląda w tej mapie wszechświata. Zupełnie yy, podobnie tak jak wspomniałam, jak kontynenty i tak dalej, tak się tam układają galaktyki i miejsca, gdzie są ciemniejsze, jeszcze trudniejsze obszary i ten nasz obszar tutaj. Mhm. Jeszcze bardzo ważną rzecz chciałam powiedzieć, że tam poruszamy się też siłą woli. Tą siłą woli, bo tam jest dużo podobieństw, tak jak na Ziemi, tylko tyle, że na Ziemi jest to wszystko takie małe. A tam jest 1000, czy tam wielokrotność tego wszystkiego, ale poruszamy się też siłą woli. Na Ziemi, jeżeli chcemy coś zrobić, jeżeli pomyślimy, że robimy jakąś firmę, albo jakiś event, albo jakieś spotkanie ze znajomymi,
najpierw musimy wyrazić jakąś intencję, tak? Przychodzi myśl i wtedy siłą woli, czyli tym kolejnym ustalaniem tego, co będziemy robili, takim planem, możemy to realizować. I tam, żeby się gdzieś przemieszczać, to też zupełnie podobnie to wygląda, że o czymś trzeba najpierw pomyśleć, wysłać tą intencję Mhm. i tą siłą woli przemieszczamy się tam. Także to jest też bardzo ważne. I jeszcze Tak, jeżeli chodzi o tą siłą woli, ta intencja, to też oczywiście w podróżach OB jeden z elementów bardzo istotnych, ponieważ dzięki tej intencji możemy właśnie podróżować w dalsze zakamarki, na przykład systemu życia ziemskiego, prawda, tym za pośrednictwem takiej podróży na holu, jak ja to nazywam, po prostu wyrażamy intencję, poddajemy się energii i ona nas po prostu prowadzi. Tak, więc to jak widać jest to coś spójnego z śmiercią kliniczną, czyli można wywnioskować, że faktycznie będąc poza ciałem, na przykład w postaci wydostania się metodami OB, jest to dokładnie ten sam stan, kiedy jesteśmy poza ciałem za pomocą na przykład śmierci klinicznej. Znów kolejne potwierdzenie. Pięknie. tak, dokładnie. Jeszcze bardzo ważną rzecz, którą otrzymałam jako informację, i to jest takie z jednej strony bardzo trudne do zaakceptowania, ale też motywujące do tego, żeby podwyższać naszą świadomość i stąd się wydostać. To, Mhm, że w przestrzeni, w której się znajdujemy, są bardzo niskie wibracje i te przestrzenie tutaj zostały stworzone przez istoty, które chcą tutaj, które nas hodują po prostu. mhm, Te istoty to są cywilizacje, można powiedzieć. Cywilizacje to nie jest jedna cywilizacja, to jest kilka cywilizacji, które sobie ustawiły tutaj taki program, bo to jest też tak jak w sztucznej inteligencji troszeczkę, i stworzyły takie postacie i nas hodują po to, żeby pozyskiwać z nas energię. Do tego momentu mogą pozyskiwać z nas energię, kiedy nasza świadomość jest bardzo niska, kiedy jest jeszcze zaniżona, kiedy jesteśmy w wszystkich mhm, lękach, w traumach, w złości, w emocjach i tak dalej. Wtedy stanowimy dla nich pożywkę. W momencie, kiedy napełniamy się miłością, w momencie, kiedy zaczynamy ten lęk przekształcać w coś innego, oni nie mają już tego zasilania i my możemy się stąd już też powoli wydostawać, przenosić się, zabierać tą całą naszą energię, która tutaj jest w tym miejscu, w inne przestrzenie. Także to jest z jednej strony taka zła i dobra informacja, tak? Ale te przestrzenie zostały tutaj przejęte właśnie przez te cywilizacje, które wymyśliły sobie, że mogą nas hodować tak podobnie, zresztą jak człowiek wymyślił sobie na podobieństwo tych wszystkich, tak jak wspomniałam wcześniej, rzeczy we wszechświecie, jest stworzony tutaj świat i człowiek wymyślił sobie, że też hoduje zwierzęta i korzysta, pożywia się tymi zwierzętami, hoduje też rośliny, pożywia się tymi roślinami. To wszystko służy temu, że może tutaj żyć. I tak to wygląda z tamtej strony. Tylko w momencie, kiedy pojmiemy to wszystko, kiedy będzie to tak wyglądało. Kiedyś oglądałam taki piękny mm, program pani, która przedstawiła to na zasadzie gotującej się wody w garnku. Wiesz, jak jest garnek mhm, pełen wody i nagle zaczyna się ta woda gotować i tam pęcherzyki powietrza się pojawiają i tak plums do góry i nagle stają się parą, tak? I mhm. uciekają z tej wody i uciekają. Ta woda się coraz tam bardziej gotuje i coraz więcej jest tych pęcherzyków, które zamieniają ten stan wodny, ten stan ciekły w Tak. stan lotny. I to taka fajna analogia. Jeżeli my zamienimy nasze właśnie myślenie i zresztą my się składamy też tutaj z wody. Także jeżeli my zmienimy świadomość, jeżeli będziemy dużo zdobywać wiadomości, w jaki sposób to zrobić, dużo wyciszać się i dużo
uczestniczyć we własnym doświadczaniu siebie i doświadczaniu, które mieli inni, że jeżeli będziemy korzystali z jakichś też dobrych rad, to możemy właśnie się przenieść do innego stanu, gdzie już będzie nam lepiej. I to Mhm. jest ta pozytywna wiadomość i to mnie bardzo cieszy. Mhm. Jest, No, ciekawe. A czy ty uważasz tak, że tu, jeżeli jest, że tak powiem, jest wykorzystywany człowiek, czy dusza zamieszkująca ciało człowieka? Bo to, że oczywiście ten świat jest takim fizycznym światem, prawda? Jest jakimś rodzajem symulacji, stworzony został przez coś dla nas nieogarnięte, jakieś esencje, istoty, byty, które ewentualnie mają tak wysoko rozwiniętą technologię, które są w stanie taką infrastrukturę zbudować, są jednak zasiedlone przez coś eterycznego, prawda? Przez jakieś ciało duchowe, którym my jesteśmy. Czasem mniej utożsamiamy się z tym ciałem duchowym, a czasem bardziej z tym ciałem fizycznym. Ale czy to, że jesteśmy w takim świecie, nie powoduje, że jest to nie do końca też rodzaj więzienia, ale i też takiej nagrody, bo jak nie tylko w takim świecie duch jest w stanie się rozwinąć do właśnie takiego bycia istotą doskonałą właśnie. Gdyby to był świat, który jest piękny, prawda, niczego nie brakuje, w którym jest tylko dobroć, czy moglibyśmy się nauczyć wymiaru tej dobroci? Czy bylibyśmy w stanie określić, jaką wartość ma dobroć, jeżeli nie poznalibyśmy tego, czym jest zło? Jest takie też rozumowanie odnośnie Boga, prawda? Jeżeli Bóg jest w swojej istocie dobry i pełen miłości, to dlaczego wystawia nas tu w tym świecie na tyle cierpienia i bólu, prawda? Bo przecież stworzyłby dla nas świat idealny. Ale Bóg może nie jest właśnie istotą, która tak rozumuje dobro. Dobrocią Boga jest właśnie danie nam wolnej woli, żebyśmy mogli sami dokonać wyboru, czy chcemy być źli, czy chcemy być dobrzy. I droga dobroci prowadzi do wyzwolenia się. Zrozumiałem, Mhm. czym jest zło, mogę się wyzwolić. Może to jest właśnie ten pęcherzyk wodny, piękna alegoria i metafora. A może, a droga zła powoduje, że jeszcze bardziej upadamy i zapominamy tak naprawdę o tym, kim tak naprawdę jesteśmy, na korzyść może tych istot, dla których produkujemy jeszcze więcej tej negatywnej energii. Mhm. Więc Mhm. de facto wolna wola jest tym, co daje nam. I teraz pytanie, czy to dały nam te istoty, które zbudowały ten świat na poczet produkcji energii, czy Mhm. jakaś inna, która daje nam perspektywę właśnie wyzwolenia w procesie rozwoju? No, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Możemy sobie tak dywagować, prawda? Dla mnie jest to jasne. Jest trudno tylko to przekształcić na język ludzki, ale postaram się. Wiesz, Rafale, te cywilizacje stworzyły tutaj, tak jak wspomniałam, taką hodowlę, tak? Mhm. Czy to są I, cywilizacje fizyczne, czy niefizyczne, według ciebie? mm, Ja ci powiem, że w porównaniu do tej fizyczności, którą my tutaj mamy na Ziemi, to my będziemy odbierali je jako cywilizacje duchowe, ale one tak naprawdę są tylko to się Feinstoff po niemiecku nazywa Feinstoffliche, czyli takie lepsze, wiesz, yy, lepsza materia, taka mniej gęsta materia, wiesz, ale Mhm. nadal materia, to jest nadal materia. Ja gdzieś tam jeszcze o tym wspomnę później, ale one są jeszcze nadal materialne, tak? Bo one jeszcze należą do tych przestrzeni takich, tych ciemnych właśnie, takich Mhm. astralnych, tej całej, jak wspomniałam, satanii, demonii, czy nie wiem, jak mi to ten przewodnik powiedział, że tutaj jest taki obszar, że to nie da się tak naprawdę przejść momentalnie z tego, co tutaj jesteśmy, momentalnie przeskoczyć do tego dużego światła, do którego ja tam nie mogłam się dobić. To musimy jeszcze jednak przechodzić przez pewne etapy coraz to lepszych światów, ale nie da się, to taka drabina, wiesz, nie da Mhm. się od razu przejść z pierwszego szczebla na ostatni, tylko trzeba po prostu wykonać pracę i pójść po kolei, ale coraz lepiej i coraz wyżej. Natomiast te cywilizacje są, tak jak mówię, że one są w innym wymiarze również materialne i, no, i czerpią z nas energię, ponieważ one
kiedyś były również, oderwały się od tego światła, już kiedyś o tym wspominałam. One były kiedyś i one same zapomniały, kim są, i one nie mają połączenia, po prostu nie mają tego połączenia, które my tutaj, wiesz, z naszych tej czakry Korony, tak? korony Mhm. mamy. Jeżeli człowiek ma połączenie z czakry korony, to zawsze może liczyć na to, że nie wiem, ochroni go coś przed wypadkiem samochodowym, że już miało się coś wydarzyć przed jakimś, nie wiem, innym samolotową jakąś katastrofą, czy gdzieś tam się coś wydarzy takiego, że nagle mamy tą ochronę, jeżeli jesteśmy połączeni. Ale tutaj na Ziemi powiem Ci, że dużo jest takich zresztą znanych nazwisk mędrców, filozofów i tak dalej. Mówią, że aż 80% niestety nie ma tego połączenia, aż 80%, tam gdzieś Mhm. świta, ale jeszcze tych, co się muszą obudzić, to jest jeszcze 80%. Jest zaledwie 20% takich, którzy już są w tej w przestrzeni świadomości, że wiedzą, że jest coś więcej. Dlatego jest tak trudno tym ludziom uwierzyć i też spotykamy się z krytyką, nawet z tym, że ludzie nazywają takie doświadczenia nienormalnymi, tak? I to Mhm. się nie Tak. można dziwić, ale właśnie to co pytałeś, tak, te cywilizacje kiedyś należały też do tego światła i one się sprzeciwiły regułom. O Mhm. tym mówi też taka fajna wizjonerka niemiecka, młoda dziewczyna, Christina von Dreyan. Słyszałeś o Tak, niej? słyszałem, tak, jest w ostatnim czasie bardzo popularna. No tak, nie słuchałem dokładnie jakby wykładów tej dziewczyny, ale wiem, że no jest taką charakterystyczną, lekką osobą, taką przyjemnie się jej słucha. Tak. No, przez wielu uważana jest za właśnie taką czystą istotę, która ma nam tutaj na celu przynieść jakiś rodzaj takiego dobrego przesłania, jak właśnie kierować się, żeby się wyzwolić. I ona dodała mi otuchy, żebym mogła o tym powiedzieć, bo to zupełnie spotykało się z kompletną krytyką. No jak my ludzie tutaj hodowani, no przecież jak praca, obiadki, rodzinne Mhm. spotkania, tyle miłości, święta razem i tak dalej, Mhm. religie i jak możemy być tutaj hodowani, ale to trzeba jednak wyjść spoza tego całego iluzorycznego świata, stanąć gdzieś wyżej ponad tym i zobaczyć, jak to wygląda. Gdybyśmy nawet wybili się tak niedaleko, ale ponad chmury i zobaczylibyśmy, jak wygląda ten świat tutaj z góry, z perspektywy, ile jest nienawiści, kłótni i nawet w tych rodzinach, które spotkają się przy stole i chwilowo udają, że jest wszystko dobrze, ale tak naprawdę to gdzieś tam jest zawiść, bo brat ma lepszy samochód, bo ktoś tam lepiej zarabia, bo ktoś tam robi lepszą karierę, to tak naprawdę są cały czas emitowane te emocje. Te emocje to jest energia, to też wspominaliśmy o tym i niestety ten świat zasila tymi złymi energiami, sam buduje ciągle w kółko powtarzające się tutaj katastrofy i z tego trzeba wyjść. Ale słuchaj, 20% tak Mhm. naprawdę to jest już bardzo dużo, bo dlatego możemy przejść teraz do piątego wymiaru. Ten piąty wymiar tak jak to wielu tutaj mówi, że ma być taki już uduchowiony i taki lekki, taki cudowny, to będzie o wiele lepszym wymiarem niż to, w którym się teraz znajdujemy, bo my przechodzimy teraz, to jest ta transformacja w tym czasie, my przechodzimy do tego piątego wymiaru i dlatego zrobił się taki bałagan, takie napięcie, bo to zupełnie podobnie jak w domu, wiesz, robisz porządki i chcesz coś innego, to trzeba powyrzucać wszystko z garderoby, z półek i tak dalej, żeby od nowa to wszystko poukładać. Więc na świecie zrobiło się teraz dużo bałaganu, dużo takiej atmosfery, gdzie straszą wojną, straszą tym, straszą tamtym i Mhm. różnie to zresztą może być, ale tak czy inaczej tej przyszłej rzeczywistości, bo tam nie ma tej przyszłości, ale światło zwycięża. To też mówi ta dziewczyna i to mówi dużo innych i nareszcie mam odwagę o tym powiedzieć. Nie bójmy się, światło zwycięży, bo światło zawsze zwycięża, tylko trzeba po prostu dać troszeczkę zaufania, troszeczkę czasu i samemu pomyśleć na tym, że
my, każda osoba z pojedyncza wydziela jakąś tam energię i że chcemy zasilać to miłością. Jeżeli każdy zasiliłby to w tej chwili miłością, to bylibyśmy w stanie naprawdę rozwiać wiele takich napięć, nawet politycznych i takich, które dzieją się w świecie. No ale ludzie patrzą na te wiadomości z jednych na drugie i tak dalej. W każdym razie wygląda to tak, bo Twoje pytanie, jeszcze raz do tego wrócę, żeby skonkretyzować, że nie jest to tak do laby takie przyjście tutaj, żeby pocierpieć i tylko, żeby się przypomnieć, tylko żeby się odnaleźć, żeby wiedzieć, że nasz dom był tam i odłączyliśmy się od tego i musimy tutaj sobie przypomnieć, bo Tą to nie jest tożsamość. Mhm. nasz wymiar. To żaden dobry Bóg nie stworzyłby takiego cierpienia i takiego doświadczenia, żeby sobie przypomnieć. Ale niestety tutaj tylko i wyłącznie przez to, że pocierpimy, możemy się zreflektować do tego, że dlaczego tak cierpię. Ile jest takich historii, że w momencie, kiedy tak naprawdę przyszło to ostateczne cierpienie i wszystko ludzie potracili i wtedy ten krzyk, te oczy do góry i ten krzyk, Boże, dlaczego ja tak cierpię? I wtedy Mhm. Bóg przychodzi z jakąś odpowiedzią. I jest takich mnóstwo sytuacji. I teraz nie będziemy przytaczali, bo byśmy mogli zrobić całodzienny program, ale każdy na pewno gdzieś tam już choć jedną w życiu taką spotkał, tak? Tak, dokładnie. No, z tym cierpieniem to jest. Y, To nie jest, to znaczy ja oczywiście zgadzam się z tym, że właśnie ta droga miłości i tak dalej jest jak gdyby tą drogą absolutnie wyzwalającą nas, ale uważam, że też te cierpienie, o którym tutaj wspominamy i rozmawiamy, jest też istotnym elementem jak gdyby tej wiedzy, którą musimy pozyskać, ponieważ świat materialny, taki właśnie surowy, jak tu na Ziemi, prawda, jeżeli patrząc na te częstotliwości i wartości, którymi tutaj operujemy, na przykład, że są gęściejsze światy, czyli ten jest bardzo gęsty, mniej gęste i bardziej, że tak powiem, wibracyjne, czyli takie już duchowe typowo, one nie produkują cierpienia, a cierpienie jest tym, ja teraz mi wyleciało z głowy, muszę sobie tutaj się posiłkować książką, którą ostatnio czytałem. To może ja, zanim znajdę to w książce, to znaczy to nie jest coś, co miałoby obalić teraz wszystko to, co ty powiedziałaś. To jest po prostu takie fajne uzupełnienie. Chciałbym właśnie taką kropeczkę na końcu tym cytatem tutaj zakończyć, a w Mhm. międzyczasie, zanim znajdę sobie to w tej Tak, książce, to zapytam Cię już o kolejną rzecz, która wynikła też z Twoich doświadczeń właśnie śmierci klinicznej, o bliskich, o spotkania z bliskimi krewnymi po tej drugiej stronie. I jak to było, ponieważ wiem, że były takie kontakty z Twojej strony, bo wiele osób też pyta o to, czy my widzimy tych bliskich, czy oni, jak to jest, że przecież oni przecież wcielają się, a jednocześnie możemy się z nimi skontaktować, to w takim tak, sensie, gdzie tu jest ta wędrówka tej duszy, prawda? Czy mogłabyś ewentualnie ze swojej perspektywy, swoich doświadczeń, jak gdyby to tutaj wyjaśnić też widzom? tak. No, będąc tam, oczywiście miałam taką prośbę, żeby zobaczyć najbliższe mi osoby, które przebywały właśnie już w tamtym świecie, a tutaj na Ziemi stanowiły dla mnie już od samego początku mojego życia dwie najbliższe dla mnie mm, najserdeczniejsze e, osoby, które obejmowały mnie miłością. Była to moja babcia i mój dziadek. Były to tak szczególne dla mnie osoby, ponieważ do 5. roku życia na samym początku wychowywałam się u nich. Czyli te wszystkie dzieci ogólnie zyskują cały świat emocjonalny, cały spokój albo niespokój właśnie przez te pierwsze 5 lat. To jest bardzo, bardzo, nawet do 7, ale te pierwsze 5 lat stanowi
bardzo często o całym życiu, dlatego tak dużo teraz mówi się o tym, żeby wracać do dzieciństwa i przeprowadzać terapię, bo tam powstawały traumy, tam wszystkie jakieś wartości, które widzieliśmy u starszych, w jaki sposób oni się do nas zwracali, w jaki sposób uczyli nas emocji, to zostaje przez całe życie w nas. Jeżeli ktoś na przykład reagował krzykiem, co ty robisz, tak nie wolno i stosował tysiące zakazów, to dziecko będzie przez całe życie przelęknione i kiedyś musi sobie uświadomić, że no przecież to nie jest tak źle, ja nie muszę się tego bać. Albo było ogarnięte miłością. Mnie udało się zyskać mnóstwo miłości, bo miałam cudownych dziadków, którzy mieli taką radość, że mieli taką małą dziewczynkę, wnuczkę i ja przy nich rozwijałam się w niesamowitej atmosferze ciepła, w miłości, w naturze, w dyskusjach, w rozwijaniu fantazji, bo opowiadali mi bajki. Dziadek był niesamowitym takim bajkopisarzem i potrafił to tworzyć z głowy i powiem Ci, że ja czasami też mam to po nim do dzisiaj, bo gdzieś tam pracuję z dziećmi i z głowy potrafię im opowiedzieć takie różne historie, że otwierają buzię. I ja sama jestem zdziwiona, skąd mi się to bierze, ale w tym dzieciństwie zyskałam tyle spokoju i ci dziadkowie byli dla mnie tak ważni, że oczywiście, będąc po tamtej stronie, jedną z moich próśb było to, żeby ich tam zobaczyć. No, fascynowało mnie tyle rzeczy, to nie było na samym początku, ale w pewnym momencie, tak jak mówiłam, wyraziłam taką wolę, że chcę zobaczyć moich dziadków. No i najpierw zwróciłam się do dziadka. Właściwie najpierw go zobaczyłam, już teraz nie pamiętam, czy ja się zwróciłam do niego, ale najpierw zobaczyłam mojego dziadka. Zobaczyłam go w odległości około 5 metrów ode mnie, w postaci ludzkiej. Nawet ubrany był całkiem podobnie jak go znałam za życia, jak go pamiętałam w takim codziennym zupełnie życiu. Chodził w jakiejś koszuli flanelowej w kratkę i w takich moro spodniach. I w takim samym ubraniu pojawił się tam. Był tylko tyle, że młodszy. Młodszy. Jego aparycja, jego ciało było młodsze, ale miał ten sam żar miłości w oczach. Poznałam ten błysk i ten żar miłości w oczach i jego uśmiech. I też bardzo ważne, że od razu dostałam tak do przestrzeni serca taką bardzo, bardzo ciepłą energię, że ja poczułam, że to jest on, bo na tamtym świecie można się podszywać. Ja też pewnie jeszcze o tym będę mówiła, albo już mówiłam, ale na tamtym świecie jest zawsze przeciwieństwo czegoś i trzeba uważać, żeby dziadek albo babcia raptem nie okazała się bardzo złą energią, ale jeżeli poczuje się to ciepło i to nie można oszukać, no to wtedy jesteśmy pewni, że to są właśnie nasze bliskie osoby. Także byłam pewna, że to jest on. Oczywiście od razu radość we mnie wybuchła niesamowita. Powiedziałam, że go kocham, że tak bardzo się cieszę telepatią, ale to właśnie rozpierające mnie ciepło i chęć podzielenia się tym, jaka wielka radość mnie ogarnęła w tym momencie, było pierwszym zwróceniem się do niego. Odebrałam to tak od niego w taki sam sposób, bo też bardzo się ucieszył, że mnie zobaczył i tak jak wspomniałam, ten błysk, bo oczy mają też niesamowitą energię, także my patrzyliśmy sobie w oczy. Ale już za chwilę dowiedziałam się przez właśnie przekaz telepatyczny, że on pokazał mi się w takiej formie, jak go znałam, tylko i dlatego, żebym ja mogła te emocje wyrazić. Bo trudno byłoby mi wyrazić te emocje, gdybym zobaczyła jakąś światłość, gdybym zobaczyła coś innego, ale on już nie jest w tej formie. On już tam nie jest w tej formie, on już jest tam w tej czystej formie, bo to była ta najwyższa. Tam, gdzie ja byłam w tej przestrzeni, to była już bardzo wysoka
wibracja, bardzo czysta wibracja, to jest tam czysty duch, czysty duch. To już było poza astralem. Także on tam był w takiej czystej wibracji, która była tylko światłem i powiedział mi, że on może zamieniać się w różne swoje wcielenia i że jego praca tam polega na tym, że on już jest w następnym wcieleniu, w przeszłych wcieleniach, że ma tych wcieleń kilka, albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt nawet. I z tej pozycji, w której my się tam spotkaliśmy, on musi te wcielenia kontrolować. On kontroluje te wcielenia i patrzy, co może jeszcze w tych wcieleniach ulepszyć. Również te miejsca, w których gdzieś tam się zagubił, w których mu trudno przejść. Także powiedział mi, że tam czeka go sporo pracy i że w pewnych tych wcieleniach jestem tam z nim, że my należymy do tej samej grupy dusz. I tak naprawdę jesteśmy tam razem, ale nie wygląda to na taką sielankę, że wiesz, że tam nagle, tak jak sobie, nie wiem, być może w katolickiej religii ktoś wyobraża, że tam idę do tego mojego dziadka i siadamy razem i nadal robimy to, co robiliśmy, siądę i będzie mi opowiadał bajki, pójdziemy na spacer i będzie w ten sposób wyglądała ta miłość, to tam już wygląda to zupełnie inaczej. Tam są nowe zadania, ale nadal jest przeogromna miłość, przeogromna radość. I jeżeli chcemy się spotkać, to nadal możemy się w każdym momencie spotkać, ale to chyba tak jak tutaj w rodzinie ziemskiej, że rodzina ziemska ma swoje zadania, każdy ma swoją pracę, każdy gdzieś tam jest w swoim świecie zagoniony, a od czasu do czasu się spotykają. Także on mi właśnie w ten sposób to wyjaśnił, że jego zadaniem jest też między innymi odzyskiwanie takich swoich utraconych żyć, które na przykład były bardzo trudne i on nadal utkwił w jakichś momentach i z tej pozycji światła jest jemu bardzo trudno skontaktować się z tym właśnie swoim wcieleniem, ponieważ nie ma dostępu. Jego wysoka wibracja nie ma dostępu do tego niskowibracyjnego ciała, w którym tam na przykład po śmierci utkwił, bo to nadal jest jeszcze w astralu, to jest nadal jeszcze jedno z ciał, w którym tam utkwił i po prostu on musi tam to wszystko jeszcze nadzorować i ma wiele innych jeszcze zadań, ale najważniejsze, że mogłam go tam zobaczyć, że nadal tam jest ta rodzina, że zawsze można się spotkać tam, kiedy odejdziemy do światła, jeżeli trafimy oczywiście do światła, bo nie wszyscy tam trafiają, ale jeżeli trafimy do światła, to tam możemy spotkać tą naszą całą rodzinę i zawsze może nastąpić ten moment, tak jak tutaj w ziemskich realiach spotykamy się i napełniamy się miłością, tak tam też do góry możemy spotkać się i napełnić się miłością. Powiem, że chciałam jeszcze zobaczyć moją babcię. Oni, tak jak wspomniałam, nie są tam razem, ale oni są razem nadal, Rafale, w tych wcieleniach. On mi powiedział, że oni nadal są w tych wcieleniach. Oni nie są koniecznie w przyszłym wcieleniu, bo również w przyszłym wcieleniu, ale ponieważ przeszłość i przyszłość dzieją się równocześnie, to oni są i w tych wcieleniach, które już przerobili, bo to nadal się toczy, i w tych wcieleniach, które są z przyszłości. Jest to niesamowita potęga, słuchaj, to jest coś niewyobrażalnego. Ja kiedyś porównywałam nas do mrówek, bo tak zresztą dostałam taką informację. Nasz mózg jest niezdolny do tego, żeby to wszystko pojąć, bo to jest tysiące razy większa wiedza i tego się nie da pojąć. Wyobraź sobie, żebyśmy mieli kontrolować to wszystko, ale to
można w jakiś sposób pomalutku sobie tutaj przełożyć na nasze ziemskie realia, że jakby takie pojedyncze nasze sytuacje, że my z dzieciństwa, my gdzieś tam też mamy ileś naszych aspektów, tak? To się aspekty nazywa. No to Mhm. będąc tam do góry, no to ja mogę powiedzieć, że ja rozmawiałam z tym, ja tam mojego dziadka, który miał dostęp do tych wszystkich swoich e, aspektów razem. On miał dostęp do tego, ale on musiał nadal nad tym pracować jeszcze, dostarczać tam Mhm. energii, wyzwalać się. I zresztą ja też w którejś z książek trafiłam, to też chyba ci twoi mentorzy, ten Monroe, albo ktoś tam Mhm. opisywał, że on odzyskiwał właśnie takie swoje utracone aspekty. Mhm. Czy To Moen. Mhm. to Moen, tak, no, gdzieś tam pamiętam, że gdzieś mi to dzwoni, że coś takiego się działo i będąc, i tutaj zobacz, on będąc jeszcze tutaj w kreacji tutaj ziemskiej, już doszedł do takiego poziomu świadomości, że mógł tam przechodzić, prawda? A Tak. to z tej wyższej perspektywy wygląda tak, że to jest ta właśnie praca, żeby tą swoją całą energię jak najbardziej transformować i tam przywołać do góry, zabrać to wszystko Mhm. do góry, że to Tak, wszystko jest dokładnie, moje. dokładnie. Nie można nic zostawić, prawda? I teraz też bardzo ciekawe, co tu powiedziałaś, bo to też mi się pokrywa jakby z własnymi doświadczeniami, że te istoty, które są naprawdę na wysokim poziomie, one nie są w stanie pomóc tym, którzy są na tym niskim, w tych obszarach takich przyziemskich i tak dalej, jak to nazywamy terytoria systemu przekonań, ponieważ nawet nie zostałyby zauważone przez te istoty. Dlatego na przykład właśnie to my, na przykład podróżując poza ciałem, ewentualnie będąc w stanie śmierci, w tym momencie, kiedy jesteśmy pomiędzy wcieleniami, jesteśmy w stanie dotrzeć do tych aspektów i ewentualnie im pomóc, prawda? Wydostać się do tych wyższych. I to nie jest wina, jak gdyby, tych istot na wyższym poziomie, tylko po prostu tak działa ten system. To, co materialne, może skontaktować się z tym, co jest materialne. Im wyżej tej materii jest coraz mniej. Jak opisywał Monroe, procentowo, powiedzmy, że do momentu, w którym jest ten park, w którym, że tak powiem, już istoty są bardziej świadome, rozumieją, co przeszły, rozumieją, jaki jest ich dalszy cel, prawda, tego istnienia, to, że będą się w pewnym momencie musiały znów wcielić, żeby kontynuować proces nauki i tak dalej. Tam to jest jakieś 50 na 50%. 50% struktury materialnej, materialnej symboliki świata fizycznego i Mhm. 50% świata niefizycznego. A Mhm. im w dół, tym więcej tej symboliki świata niefizycznego i tak samo istoty tam odbierają jeszcze właśnie przez pryzmat tej symboliki. Jeżeli my dopiero co umieramy i jesteśmy jeszcze nasączeni tą fizycznością i jesteśmy w stanie też właśnie do tych obszarów bardzo blisko fizycznych dotrzeć i być widocznym i widzialnym dla tych istot, które tam właśnie są z jakiegoś powodu. To bardzo też ciekawe. Kolejne jak gdyby takie nawiązanie, coś spójnego. No, fajnie. Myślę, że to wielu ludziom też da takie poczucie nadziei, bo myślę, że wiele osób, które tutaj żyją wśród nas, właśnie kiedy tracą kogoś bliskiego, to ich takim fundamentalnym pytaniem jest zawsze, czy będę mógł spotkać go po śmierci? I to tu wyjaśnienie Jacqueline odpowiada, że tak, będziesz mógł spotkać tą konkretną istotę, aspekt, taki maleńki skrawek czegoś, co jest znacznie większe, prawda? Ale to ciągle jest ta osobowość. To jest to, co Tak, kochaliśmy za życia, prawda? To jest to. I tak, i to wiele osób odkrywa tu właśnie podobny, czasem inaczej interpretując, ale jednak podobny sposób. tak. Dobrze, przejdźmy może do następnego pytania związanego ze śmiercią kliniczną, ponieważ już czas, że tak powiem, ciągle gdzieś nas tak goni. I tutaj też pojawia się miejsce, które tak przed naszym nagraniem określiłaś jako oczyszczalnia. Jak to rozumiesz? Co to znaczy, że to miejsce, ten obszar, do którego tam dotarłaś, albo który był ci też pokazany, był rodzajem oczyszczalni? I Tak, jak możesz to rozwinąć? tak. To w momencie, kiedy widziałam tą mapę wszechświata, ten cały obszar, taką olbrzymią mapę wszechświata,
to było tak wyświetlone, ale tam wyświetlone to jest tymi zupełnie nie jak w kinie, tylko hologramy, czy jakoś to się. Tak, 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 hologram. Dobre, to, to, dobre, to, myślę, to że się określenie. właśnie jakoś tak zupełnie inaczej, taka mega technologia, także to tak wyglądało i ja będąc z natury ciągle taką właśnie ciekawą, ja ciągle jestem czegoś ciekawa i to robi moje życie tutaj nawet na ziemi bardzo bogatym, bo nawet o drobną rzecz pytam, a dlaczego tak? No to tam oczywiście wyglądało to tak samo, bo to są cechy mojej duszy, tak? Taka ja jestem. I tam też od razu zapytałam, co to jest, bo kiedy tą olbrzymią mapę, że tutaj najpierw się troszeczkę przeraziłam, dlaczego my tutaj jesteśmy w tej satanii, w tym takim miejscu zniewolonym i tak dalej, ale kiedy uzyskałam odpowiedź, jeżeli przypomnisz sobie, kim jesteś, to wyjdziesz z tego, no to już oczywiście ucieszyłam się bardzo, że tak rozwijać świadomość i będzie wszystko dobrze i dlatego odważam się o tym mówić w tym świecie takim zahipnotyzowanym, takim ciężkim do zrozumienia w takich okolicznościach, gdzie jesteśmy czasami nawet obrażani i tak dalej, przez tych, którzy tego jeszcze nie potrafią zrozumieć. Dobrze, wybaczmy im, dojdą do tego momentu kiedyś, bo muszą. I w każdym razie mm, wyglądało to w ten sposób, że ta cała mapa tego wszechświata z ciemnymi miejscami, których nie umiem dobrze sprecyzować, czy to właśnie te czarne dziury, czy co to były ciemne jakieś takie przestrzenie. Później całe tam inne galaktyki, później miejsca, gdzie było bardzo świetlisto, bo okazuje się, że na przykład ja dostałam informację, że gdzieś tam Andromedy, coś tam Mhm. w tych rejonach jestem ja, ale były też inne miejsca, gdzie bardzo było jasno i że my pochodzimy z różnych tutaj przestrzeni. To jest taka troszeczkę mieszanka nas ludzi. I że w tych miejscach, gdzie było tak bardzo jasno, to tam już jest wyzwolenie. Natomiast pomiędzy tym światem tutaj jeszcze zniewolonym, a tym wyzwolonym są takie miejsca, gdzie, tak jak wspomniałam, że jeszcze nadal materialne, chociaż dla nas odbierane jako duchowe, ale jeszcze materialne. I są też oczyszczalnie. To nie jest jedno miejsce. Tych oczyszczalni widziałam ileś. One w specyficzny sposób też się przedstawiały i było mi to też pokazane. Te oczyszczalnie są to miejsca na duszę, bo duch a dusza to coś innego. Duch już jest czysty, a dusza potrzebuje jeszcze tego Reinigung, żeby się oczyścić z tych wszystkich emocji przede wszystkim, bo jeszcze cała czas jest taka nabuzowana. Dusza ma taką energię, że jeszcze tak pulsuje cała, bo tyle mnie zła spotkało, tyle tutaj się nacierpiałem, o co chodzi, z jakiej przyczyny mi tyle krzywdy narobili i cała taka drży. Ale jeżeli dusza nie narobiła tutaj dużo złego i nie przynależy do tych miejsc, gdzie są takie obszary tych uzależnionych i destrukcji, o których wspominałam kiedyś, to idzie do takiej oczyszczalni. I w tej oczyszczalni wtedy podobne jest to do takich szpitali, w których być może kiedyś pojawią się na Ziemi. Mam taką nadzieję, że takie szpitale pojawią się na Ziemi, gdzie leczy się energią. Oni dostają dozy energii. Im paruje, wiesz, tak po prostu z tego ich ciała, bo tam nadal są ciała, tylko te ciała inne, te ciała fantomowe jeszcze. Mhm. Takie ciała fantomowe. To pozostawione jest to ciało fizyczne, ale nadal są kolejne ciała fizyczne i te ciała tam są i ci, można powiedzieć, uzdrowiciele, nie wiem jak to nazwać, którzy się zajmują tym, żeby zrekonstruować i przywrócić dobrą energię, to oni są tam uzdrawiani przez różne, w pozycji takiej leżącej widziałam przez nakładanie rąk. Tak to wyglądało zupełnie tutaj podobnie jak na Ziemi. Tylko może w przyszłości, tak jak powiedziałam, lekarze będą tak wyglądali, że oni dostawali energię.
Albo też przez taką psychoterapię, bo też widziałam takie miejsca, gdzie można było odbyć rozmowę, ale jeżeli ktoś już był spokojny, pierwszym etapem było to, że dostawał energię. Jeżeli mógł już analizować swoje życie, jeżeli nie był taki bardzo rozedrgany i rozzłoszczony na to wszystko, co go spotkało tutaj, to mógł już przechodzić do miejsca analizy. I po tym oczyszczeniu przechodził do analizy i mógł ze swojego życia wyciągać wnioski, po czym mógł decydować o tym, jaka będzie jego przyszła inkarnacja. Czyli mógł wybierać z tego toczącego się życia z przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, to tam jest jedno. Mógł sobie wybierać, gdzie tam ze 2, 3, czasami do 10, ale tam jest niewiele tych różnych żyć do wyboru. Mógł wybrać sobie mamę, rodzinę i gdzie tam wskoczy, żeby jak najwięcej tych rzeczy, które przeanalizował sobie do zmiany, jak najwięcej tych rzeczy mógł tutaj zrozumieć i transformować. Mhm. No, jeżeli na przykład byłabym ja przez całe życie um, no, złą mamą na przykład. Akurat jestem bardzo dobrą mamą, bo mam bardzo dobrych synów. To zły przykład, ale no to dobrze, no niech będzie. No, byłabym złą mamą, albo porzucałabym moje dzieci. I, I w pewnym momencie, żeby nigdy już tego nie robić, żeby zrozumieć, jak bardzo cierpiały te dzieci, to wybieram sobie takie wcielenie, że ja będę porzucona. Mhm. I wtedy będę mogła to lepiej zrozumieć. Tam jest 1000 różnych możliwości, bo to też nie jest łatwe tak do określenia, ale dobieram sobie mniej więcej takie życie, żeby mogła, czy żebyśmy mogli, bo możemy się jako mężczyzna i kobieta, to wiesz, Mhm. Rafale, Tak, tak, bo ja też byłam wiele razy mężczyzną, ty byłeś wiele razy kobietą, to jest jasne dla nas. To tak tak. zupełnie śmiesznie powiem, jak ja się zorientowałam, że to tak właśnie wygląda, to potem zrozumiałam, dlaczego mężczyźni mają piersi. No po co im to właściwie? Bo te ciała są takimi tak naprawdę tymi awatarami, które dostają tam testosteron albo estrogeny i Tak. tylko tyle. Się zmienia, wiesz, to, że mężczyźni mają kwadratowe tutaj, wiesz, bardziej twarze i tak dalej i wyglądają troszeczkę bardziej mężnie, bo to daje właśnie ten hormon. Ale te ciała są zupełnie na początku, bo do 3. miesiąca życia niby jeszcze nie wiadomo, czy dziewczynka, czy chłopiec, prawda? Mhm. Także to No, ciekawe, ciekawe. tak właśnie wyglądają te oczyszczalnie i to było rozmieszczone w tej olbrzymiej, bo tak jak mówię, że ja nie wiem, bez kresu nie widziałam, bo to jest wszystko bezkresne. Ja nie wiem, może gdzieś tam Mhm. jest kres, nie mam pojęcia, wszystkiego nie można pojąć. Wiesz, nie wiem, czy już mówiłam o tej zasadzie słonia, o na początku, czy jeszcze nie, że wiesz, oglądanie wszechświata Tak, tak. to jest tak jak mówiłam już dzisiaj o To tym. jest taka alegoria indyjskie, przypowieść o słoniu i ślepcach. Tak, ja znam. Tak, no już też chyba pojawiała się też na kanale ta alegoria, ale możemy oczywiście Tak, opowiedzieć ją raz jeszcze. tak, bo to bardzo krótkie, Tak. że ślepcy próbowali opisać słonia za Mhm. pomocą dotyku, ale nie widząc go. I Mhm. każdy miał inną część w rękach tego słonia. Jeden mówi, że tam ma ogon, jeden mówi, że ma trąbę, jeden, że ma uszy i tak dalej. No, w ten sposób możemy tylko poznawać ten wszechświat, bo nie może być tak, że od razu zobaczymy wszystko, tylko to są takie małe puzzle. Każdy zobaczy coś z tego i możemy z tego składać całość, tak? I dlatego Mhm. nie może ktoś powiedzieć, że ojejka, ktoś tam przeżył śmierć kliniczną, widział zupełnie inaczej. To na Tak. pewno nie jest tak, że ty to, co mówisz, to jest złe. Dokładnie, bo na przykład ja tutaj słuchając Ciebie, ja cały czas sobie gdzieś tam porównuję to do swojej wiedzy i, i są tylko takie różnice w interpretacji, tak bym to nazwał, ale wszystko się jak gdyby pokrywa, bo ja już teraz jak gdyby rozumiem chyba istotę tego, czym jest śmierć kliniczna. My nie jesteśmy ograniczeni jak w OB. My po prostu myślimy, jesteśmy w stanie świadomości, że umarliśmy i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy wrócimy, czy nie, więc mamy nieograniczoną ilość czasu i nie ma ciała, które by nas miało
miałoby zwracać na siebie naszą uwagę, że kto wie, czy zaraz coś się nie stanie, prawda, w świecie fizycznym i nie wrócimy, więc trzeba jak najszybciej wykorzystać ten czas. Tak jest w OB. I teraz w Mhm. OB pomiędzy jednym obszarem a drugim, co w ostatnich latach, jak gdyby moich podróży też zwracałem na to uwagę, bo zaczynam przyglądać się bardziej tym rzeczom, które są obok, a nie tylko patrzeć na to, jaki jest cel mojej podróży, Mhm. co mam zrobić w danym miejscu, do którego trafiam i tak dalej. Zacząłem przyglądać się jakby strukturze tego świata, który tam jest. I zauważyłem, że z obszaru do obszaru zawsze znajduje się w ogromnej przestrzeni ciemności. I teraz ta ogromna przestrzeń ciemności równie dobrze mogłaby być przestrzenią kosmosu, wypełnioną gwiazdami, planetami i tym, czym jest wszechświat. I teraz, jeżeli z jednego obszaru do drugiego dzieli mnie obszar, który można by było określić jako próżnia, kosmos, wszechświat, to równie dobrze rozumiem teraz Twoje podróże, że one odbywają się, ta Twoja podróż śmierci klinicznej odbywała się w tym, co Monroe i inni podróżnicy określili jako ten system życia ziemskiego, że te obszary właśnie ciemności, zła, nikczemności, obszary piekieł, obszary, które moglibyśmy powiedzieć, że są na wyższych częstotliwościach, są bardziej wibracyjne, prawda, na wyższym poziomie jak gdyby zrozumienia świadomości, one wszystkie zawierają się wokół tego, czym jest właśnie ta struktura jakby tego, do czego służy ta Ziemia, prawda? Bo tak samo te oczyszczalnie, tak, w tym obszarze, którym właśnie już jest jakby pomiędzy bycie tym świecie materialnym i tym niematerialnym, tam są miejsca regeneracji, takie obszary, w których ludzie regenerują się po śmierci i tam też to właśnie widziałem, że, bo to umysł zawsze stara się dobierać kształty i wizje związane też z naszym życiem, prawda? To jest ta Rozumiemy, symbolika, prawda? którą wnosimy tam i tak to widzimy. Ja to widziałem jako istoty zamknięte w takich próbówkach wielkich, szklanych, w których są pompowane te energie, żeby zregenerować po tych wszystkich cierpieniach, po tych traumach życiowych, tą istotę duchową, żeby ona w ogóle Mhm. mogła sobie przypomnieć, że ona umarła, żeby ona sobie mogła uświadomić, że teraz jest dalszy proces jakby tego rozwoju, że to życie się skończyło, czas teraz się odprężyć, zrelaksować, przysposobić do kolejnego życia. No nie zawsze to tak wygląda, bo nie każdy trafi do oczyszczalni. Niektórzy tak bardzo chcą wrócić, że no, w momencie, kiedy umarli, bardzo szybko mogą też równie dobrze od razu przywdziać kolejne ciało fizyczne na Ziemi, bo tak mocno Mhm. są związani z tym fizycznym światem, prawda, ziemskim. A inni z kolei trafiają do jakichś obszarów, które moglibyśmy określić właśnie jako te ciemne, jeszcze gorsze niż na przykład Ziemia, te planety, bo to w różnych religiach jest to określane właśnie jako planety, jako inne wszechświaty, jako inne galaktyki, a Mhm. podróżnicy na przykład powiedzieli, że to są obszary. Więc to wszystko się z sobą bardzo ładnie składa w całość. Kwestia Mhm. tylko interpretacji. A jak jest naprawdę, to tak jak Jacqueline i tak jak ja, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie to są odległości. My jesteśmy w stanie powiedzieć ogromne, bez granic. I w Mhm. rzeczywistości tak to jest. Ale w pewnym momencie znajdujemy się w jakimś obszarze, bo podróż może trwać bardzo długo i może trwać milisekundy. I to jest też dla nas niezrozumiałe, bo my wszystko interpretujemy z perspektywy bycia ciałem fizycznym, człowiekiem. Czas Mhm. nie istnieje. Ludzie wymyślili czas w starożytności, żeby wiedzieć, kiedy zbierać i kiedy konsumować i kiedy siać. Ludzie wymyślili czas. To fizyka ostatnio też bardzo na tym polu tutaj pracuje, żeby to uświadomić, że czas tak naprawdę nie istnieje. Znów przesunęliśmy jak gdyby tą granicę stworzenia naszego wszechświata o dwa kolejne miliardy lat. I Mhm. ciągle widzialny wszechświat to jest tylko, naukowcy oczywiście spekulują, około 1/3, 1/4 całego wszechświata, a już ten widzialny jest nieograniczony. Więc jak wielki jest tak naprawdę fizyczny wszechświat, nie jesteśmy w stanie nawet sobie tego wyobrazić. Tak samo jak ilości gwiazd, no, na przykład w galaktyce. Tak To jest jest. wszystko poza naszymi zdolnościami rozumowania jako człowiek. Mam czasem takie wrażenie, że my jako ludzie jesteśmy bardzo ograniczeni, ale też jest tu jakiś cel w tym wszystkim, prawda? Bo właśnie teraz może na zakończenie, bo myślę, że to pięknie tutaj teraz zakończyć, przytoczę właśnie ten fragment, o którym chciałem wspomnieć. To jest książka Leszka Kołakowskiego. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. To był taki polski filozof. On miał taki cykl programów
w telewizji spotkanie z filozofem, objaśniał twierdzenia, poglądy filozofów na przestrzeni dziejów. I tutaj mam właśnie odnośnie tego cierpienia. Czym jest, czym jest to cierpienie? Prawdą też bywa, że cierpienie ma moc oczyszczającą, nie każde jednak, nie zawsze i nie u każdego. Tak, Tak, to właśnie. piękna puenta, bo Tak, właśnie zależy od tego, że my mamy tą wolę, którą możemy się tutaj posługiwać. Ta wola została nam tutaj dana i możemy, to tak śmiesznie się mówi nieraz, że ktoś ma depresję tak. i zamiast wychodzić z tej depresji, czynić małe kroki, robić coś małego każdego dnia, pójść na spacer, wypić zdrowy sok, porozmawiać z przyjacielem, to taki człowiek odsunie się i bierze łopatę i kopie jeszcze większy dół, tak? Dokładnie. Przecież doskonałym przykładem tego, jak terapeutycznym wymiarem było cierpienie w Twoim życiu, jesteś Ty sama, Jacqueline, prawda? Sama w poprzednich rozmowach mówiłaś, że w Twoim życiu, pomimo tego, że było materialnie bardzo dobrze, nagle pojawiło się cierpienie. I gdybyś nie wyciągnęła z tego wniosków i refleksji, to czy byłabyś teraz tutaj na tym kanale? Czy mówiłabyś o tym wszystkim? Czy No poczułabyś to oczywiście. światło? Hmm. Tak, tak. Najważniejsze dla mnie jest to, że ja odnalazłam siebie, wiesz, i gdybym mogła porównać siebie z taką moją wersją sprzed 30 lat, kiedy byłam 20, przed 30 paru, no, no dobra, nie będę wspominać o tych latach, ale Ja też mam wiele na kiedy jeszcze sumieniu, nie miałam przyznaję się. dzieci, kiedy byłam młodą dziewczyną i gdybym miała to porównać i gdybym miała możliwość zamiany, to w życiu bym nie zamieniła tego, co teraz wiem, pomimo że w pewnym wieku, jak już się jest tak jak ja babcią i pewne takie tutaj materia ulega już troszeczkę. Odchodzi na dalszy plan, tak? Niestety, Jakby. tak, Mhm. odchodzi na dalszy plan. Nasze ciało nie jest już takie, jak było kiedyś. To pomimo wszystko wybieram oczywiście to, bo ja jestem w środku tak szczęśliwa, że mogłam tego doświadczyć, że cieszę się, że nikt mi tego nie zabierze, obojętnie co by się stało. Ja teraz wiem, że żadna materialna rzecz nie jest w stanie wprowadzić we mnie jakiejś katastrofy, smutku i depresji, bo świat materialny jest tylko iluzją. I ja to tak bardzo pojęłam, tak bardzo jest to we mnie już zakodowane, że po prostu rozpiera mnie szczęście i w każdym momencie mogę być ratownikiem życia, znaleźć się w każdych okolicznościach. I gdybym była wychowywana i życie miała pod takim kloszem cały czas, że tak pięknie by się wszystko układało, żadnych chorób, wszystko po kolei dostawałabym i nagle okazało się, że coś się dzieje strasznego, no to strach by mnie przygniótł, a ja teraz jestem gotowa na wszystko i wiem, że istnieje inne życie. Gdyby przyszło mi nawet opuścić to, jak to niektórzy mówią, że to jest nasze ciało takim strojem nurka, wiesz, gdyby mi przyszło to opuścić, to i tak wiem, że jestem nadal. Także to pozbawienie się właśnie tego lęku jest najcudowniejszym etapem tych wszystkich przejść, przez które przechodzimy w życiu. Najważniejsze jest właśnie to, żeby się z tego podnieść i żeby zawsze myśleć pozytywnie. Bardzo pięknie. Myślę, że na koniec takie piękne przesłanie, które trafi do serca naszych widzów i słuchaczy. Ja bardzo Ci serdecznie dziękuję, Jacqueline, za kolejne spotkanie. Bardzo owocne, takie wyczerpujące. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy i porozmawiamy na wiele, wiele innych spraw związanych właśnie z duchowością, z rozwojem i także doświadczeniami Twoimi, które ciągle gdzieś tam dochodzą, prawda? Ponieważ na przykład też praktykujesz OB, więc warto by było tutaj o tym porozmawiać. Jakieś ostatnie zdanie dla widzów? Tak, myślmy optymistycznie. Ogólnie sytuacja taka na świecie wytworzyła się bardzo dynamiczna, bardzo jeszcze te siły jakieś, które mają jeszcze władzę i trzymają nas w tym trzecim wymiarze,
chcą jak najwięcej dla siebie czegoś zyskać. Także pomyślmy sobie, że tylko i wyłącznie wyjście w pole miłości i pozbawienie się lęku i wyjście poza to, żeby się codziennie w tych myślach gnębić, daje taką możliwość, że możemy odsunąć nawet tą wojnę gdzieś tam nad Polską. Codziennie też docierają do mnie informacje. Mam w Polsce rodzinę, mam mamę w Polsce i ludzie się boją tego. Po prostu, kiedy przestaniemy się tego bać, potrafimy to naprawdę przesunąć, więc nie bójmy się niczego, nie lękajmy się, nie traćmy nadziei. Dziękuję, tak, podpisuję się pod tym, nie lękajmy się. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia. Do zobaczenia.